Cześć, w dzisiejszym odcinku poruszymy temat, o który było ostatnio najwięcej pytań, a mianowicie sutki. Naszym i waszym gościem dzisiaj jest Monika. Cześć wszystkim, jestem Monika, przyjechałam z Białegostoku, przekuwaniem zajmuję się od około 7 lat, w chwili obecnej pracuję w Białymstoku w studiu tatuażu Angels & Devils. Przekucie sutków częściej jest wykonywane u kobiet niż u mężczyzn, chociaż ostatnio ta różnica zaczyna się zacierać. Przekuć można jeden sutek, można przekuć oba. Dzisiaj razem z Moniką postaramy się Wam odpowiedzieć na najczęściej zadawane pytania i może ktoś się zdecyduje na takie przekucie. Zacznijmy więc od pytań, które zazwyczaj pojawiają się, kiedy chcemy przekuć sutki. My, kobiety, zastanawiamy się, co będzie w momencie karmienia piersią. Podczas samego przekucia uszkadzana jest tylko niewielka ilość kanalików mlekowych, dlatego spokojnie możemy karmić piersią. Dla naszego bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa naszego dziecka kolczyk lepiej wyjąć, ponieważ dziecko w trakcie karmienia mocno zaciska sutek, przez co może go zmiażdżyć. Przekucie do najprzyjemniejszych nie należy, chociaż kobiety odczuwają mniej ból niż mężczyźni, z tego względu, że przekuwane są dużo płycej. Jeśli planujesz przekucie, warto wziąć dzień wolny w pracy i odpocząć. Ciekawostką związaną z tym przekłuciem jest fakt, że płaskie lub wklęsłe sutki dzięki temu przekłuciu mogą się uwypuklić, a tym samym zwiększy to ich wrażliwość na różnego rodzaju bodźce. Na początek, na czas gojenia proponuję użycie sztang z bioplastu lub PTFE. Staramy się unikać grubości 1-2, ponieważ tak cienki kolczyk w przypadku normalnej budowy sutka może zadziałać jak struna i po prostu rozetnie skórę. Najlepszym rozwiązaniem jest grubość 1-6. Unikajmy również w czasie gojenia kółek podkówek, ponieważ wydobywające się wydzieliny z przekłucia zasychają na kolczyku, a to może spowodować wydłużony proces gojenia. Teoretycznie około 3-4 miesięcy. Oczywiście może potrwać to czasem i dłużej. Na czas przekłucia najczęściej zakładane są kolczyki dłuższe, które dosyć szybko stają się troszeczkę uciążliwe z racji tego właśnie, że można zahaczać. Więc w takim przypadku najlepiej udać się do swojego piercera, żeby to ocenił, czy kolczyk nadaje się już chociażby do skrócenia lub nawet i do wymiany. W trakcie gojenia radzę odpuścić wszelkiego rodzaju kąpiele w zbiornikach otwartych typu baseny, jeziora, rzeki, morza itd. Warto zrezygnować również z sauny, z bliskości. Na czas pobytu w domu warto nałożyć luźną koszulkę, zdjąć stanik. Mam nadzieję, że teraz mniej boicie się przekucia sutków. Zapraszam na przekucie do mnie lub do Morbida. Dzięki wielkie za zaproszenie. Pozdrawiam wszystkich. Do zobaczenia. Dziękujemy Ci bardzo, Moniko. Pamiętajcie, subskrybujcie, lajkujcie i polecajcie. Pamiętajcie, w trakcie gojenia nie bawimy się cycuszkami. Nie wolno. A po zagojeniu? A po zagojeniu hulaj dusza.